Dziś witamy Was z parkingu, ogromnego parkingu przy Persepolis. Zobaczcie, jaki jest wielki ten parking. I to też jest pierwsza okazja od ponad tygodnia, żeby spotkać innych karawaningowców, którzy tak samo jak my walczą tutaj z znojem Iranu. Oni akurat z tego morskiego Mercedesa wybierają się do Arabii Saudyjskiej przez Kuwait i Iran. No i mieli podobny problem jak my, bo jak kupowaliśmy wizy do Pakistanu, to też mieliśmy problem z zapłatą, bo nawet używając VPN-a niestety banki mają jakieś lepsze zabezpieczenie i od razu to wykrywają, nie można było płacić. Dlatego też prosiłem moją siostrę w Polsce, żeby zrobiła nam przelew za wizy do Pakistanu. I oni muszą zrobić coś podobnego, ale wymyślili, że dojadą do Iranu, gdzie internet jest lepszy. Oczywiście, jak wiele ludzi pomyliłem Iran z Irakiem, oni oczywiście przez Irak będą jechać, a tak w ogóle, żeby się tutaj dostać, to musieliśmy pokonać bardzo wysokie góry. Pobiliśmy rekord groszkiem. Jesteśmy wyżej niż Rysy. Nie, no teraz jesteśmy równo Rysy. No, ogólnie to jest nasz rekord taki, że nie byliśmy jeszcze tak wysoko. 2300 byliśmy gdzieś tam w Turcji. A teraz, o jest. Teraz jesteśmy ponad Rysami, czyli jakby była droga na Rysy możliwa, to byśmy wjechali samochodem. Właśnie wjechaliśmy wyżej niż Rysy. Kiedyś ktoś mi mówił, że właśnie w tym Mercedesie, w tym typie silnika, który oni mają, można według instrukcji wjeżdżać do 2000 metrów. Pytałem ich, czy mieli jakieś problemy. Jeśli tak nie jest, to poprawcie mnie. Oni twierdzą, że nie mieli żadnych problemów, że byli nawet już na około 3000 metrów, więc być może, że to tylko gdzieś moja informacja na ten temat w głowie, a w rzeczywistości tak nie jest, ale chyba jakieś samochody są, które nie mogą wyjeżdżać wyżej. No a tutaj jednak Iran to jest cały czas górzysty teren, cały czas wysoko i bardzo wysoko. Groszek, mimo to, że jest stary, to daje radę, trochę sobie bardziej podymi. Będzie miał może następne 10 koni mniej, ale zawsze wjedzie, nie zawiedzie nas. Ta druga duża wyprawówka to jakaś przeróbka ze straży pożarnej. Oni znowu się włóczą tutaj po Iranie, więc są ludzie w Iranie też o tej porze roku, którzy chcą podróżować. Też mają problemy z internetem, bo internet tak jakby jest, ale go nie było. I tu już nie chodzi o tę cenzurę, tak jak wszędzie się słyszy, że tu jest cenzurowane wszystko, tylko chodzi o prędkość. Mimo tego, że jest 4G, 4,5G, to nie ma takiej opcji, żeby to było tyle i wgrywanie różnych materiałów dla Was trwa czasami bardzo długo. To tak jakbyśmy się przenieśli jakieś 30 lat do Polski, gdzie były jeszcze routery telefoniczne, gdzie się dzwoniło, wybierając tonowo ten numer i różne były krzaki i to podobnie działa to tutaj w Iranie. My dzisiaj w Persepolis chcemy zobaczyć te największe ruiny na świecie, najbardziej popularne. Parking jest spoko, w nocy nie ma aż tak dużo ludzi, bo w dzień, tak jak widzicie, przyjeżdżają, dywan rozkładają tutaj się na asfalcie i robią pikniki. A możecie tu sobie zatankować wodę, jest ubikacja, więc chwilę się tu zatrzymaliśmy i co jest dziwnego, w styczniu temperatury w dzień to jest około 20 stopni, w nocy około -5, tak to jest wahanie, ale nie jest zimno, to jest najważniejsze w dzień przynajmniej. W nocy jak się śpi w kamperze, to ta temperatura nie przeszkadza. Dobra, zbieramy się na zwiedzanie. Aldona, 2 słowa na temat internetu. Masakra. Najgorszy na całym świecie jest w Iranie. Najgorszy? No ja jeszcze nie widziałam, żeby tak internet chodził. Ile czasu dodajesz relację? Nie wiem, ile to godzin już trwa, ale już zaraz się dzień skończy, a my nie zwiedzimy Persepolis, jak tak dalej pójdzie. Tutaj za nami Persepolis, 2 miliony wjazd, 1 milion za osobę. I w przeliczeniu to jest około 10 zł, a jeden jest problem, nie można mieć ze sobą drona, właśnie mi zabrali plecak.
Z tym dronem w Iranie to jest tak jak z internetem, nie wiadomo. Bo jedni piszą, że można takie małe używać do 250 gram. A inni siedzą w więzieniu. Tak, więc Za drona. To dobra, wchodzimy bez drona, trudno. Grecy mogą się uczyć, bo zapłaciliśmy, wypożyczyliśmy właśnie za 25 zł okulary 3D i z ruinek, tak jak widzicie, na przykład z 2 wejściowych byków zostało tyle, ale jak się włączy... Tutaj są całe i są kolorowe. I to tak, to... Ale jest odjazd. Rozszerzona rzeczywistość pozwala wam zobaczyć, jak to wyglądało w czasach, kiedy miało to najlepszą świetność, kiedy to było niezburzone przez różne dzieje losu. My właśnie znajdujemy się przed główną bramą, przed głównym wejściem do Persepolis. Nie wiem, czy nam się uda gdzieś wam pokazać w tych okularach, jak to wyglądało, ale tu było więcej tego wszystkiego. Byki były kolorowe i tutaj byli strażnicy, to znaczy w okularach są. Jak przybajerować? Przyjść i robić zdjęcia tabletem, kurde. Waiting room, przedsionek. Jakie to było w ogóle ogromne kiedyś. Teraz jest ogromne też. No też jest, ale nie udało nam się, próbowaliśmy, żeby wam to pokazać. To ma jakiś automatyczny czujnik tego, żeby się włączało, nawet jak go przytrzymam i to sobie piknie. To... Uważaj, bo ci paszportu nie oddadzą. Soczewka działa w taki sposób, że niestety nie pokazuje, ale jest zajebioza. Tego nam brakowało w całej Grecji, gdzie tych ruin jest pełno. W Turcji są trochę lepiej zachowane, więc to nie jest konieczne, ale w Grecji tego nam brakowało, bo tam czegoś takiego nie wymyślono. Już wiem, czego Persepolis jest najpopularniejszymi starożytnymi ruinami. Bo tu działa wyobraźnia, bo sobie widzisz to. Nie musisz sobie myśleć, o tu było tak, teraz bo to zostało... właśnie w Grecji działa wyobraźnia, No, możesz sobie samemu wyobrazić. ale tutaj widzisz to a naocznie. tutaj masz wizualizację. Idziemy, bo to dosyć duże jest. Wdrapaliśmy się na samą górę, oprócz tego, żeby zobaczyć w naszych super goglach całą panoramę Persepolis, to także nagrać wam niby ujęcie z drona całego kompleksu, całego pałacu, które było kiedyś tutaj. No i latamy trochę podnieceni z tymi okularami, ale coś już trzeba wam powiedzieć, o co chodzi z tym Persepolis, dlaczego ono jest takie sławne. To jest jedna z 5 stolic dawnej Persji i tutaj niedaleko byliśmy jeszcze 50 km stąd, to się nazywało Pasargady. I to tam była stolica, a to była taka rezydencja, można powiedzieć, sezonowa, gdzie obchodzone były główne święta Persji. I jest to obiekt, który w 1799 roku został wpisany na listę dziedzictwa UNESCO i jest on najsławniejszy, jeżeli chodzi o ruiny, w całej Persji. O tym się uczy w szkołach, bo czasy, kiedy tutaj to wszystko kwitło, to było około 500 lat przed naszą erą i właśnie wtedy powstało Persepolis, powstały te inne stolice. Budowane było przez 30 lat. I z tego, co pamiętamy z historii, nie tylko to potem Aleksander Wielki zaczął robić tutaj rozpierduchę i niszczyć po kolei Persom w odwecie za te wojny z Grecją wszystkie te starożytne budowle, no i potem powstało to za panowania Dariusza I, z tym, że rozbudowywane było przez jego kolejnych potomków, następców. Niemniej, trzęsienia ziemi, wojny zrobiły to, że teraz trzeba używać googli wirtualnych, żeby sobie to zobaczyć. Ale i tak to, co teraz widzimy, to co zostało, naprawdę robi ogromne wrażenie i jest to ogromny areał.
I to jest piękne, to jest takie wspaniałe, Tak. nawet bez tych okularów. Ale okulary warto sobie wypożyczyć, okulary pamiętajcie. Dobra, lecimy na następny punkt. Okulary to fajna zabawa. Ogólnie to trochę wygląda, jakby ludzie trędowaci byli, wszyscy nakładają te okulary i się trząsą wokół siebie i sobie szukają. I celują. My też tak wyglądamy, wiesz o tym? Wiem. Ja w ogóle cały czas czuję się tak jakby miała spaść, bo to wszystko jest na wysokości i boję się postawić jednego kroku. Gdzie zaczęliśmy, to też kończymy. Uwierzcie nam na słowo, że naprawdę warto przyjechać do Persepolis. To jest absolutny sztos. W życiu nie byliśmy na tak wielkich, wspaniałych ruinach. Bardzo warto tutaj przyjechać i koniecznie tutaj przyjedźcie i koniecznie wypożyczcie okulary. I mówimy to my, kampermaniaki, które widziały bardzo dużo stosów kamieni w różnych państwach i już myśleliśmy, że żadne takie starożytne ruiny nie zrobią na nas wrażenia, a nawet jesteśmy w stanie powiedzieć, że tu jest lepiej niż na Akropolu, mimo tego, że Akropol się zachował lepiej. Zdecydowanie lepiej jest niż na Akropolu. I tu nie mówimy wcale o tych okularach, tylko mówimy o całości, o zachowaniu, o wielkości. O wrażeniu, tak. jakie to robi, bo naprawdę robi ogromne wrażenie. Monumentalne są te wszystkie rzeczy. My przypadliśmy bez reszty, zapomnieliśmy o jedzeniu, piciu i teraz musimy uciekać, bo tak to pewnie byśmy tutaj zostali, plądrowali, eksplorowali dłużej, gdyby nie to, że musimy odzyskać drona i paszport. Irańczycy też lubią piknik, to jest ich też taki sport narodowy, chociaż oni używają... Co się zbierasz na wyjście? Oni używają dywanów zazwyczaj i te dywany służą im jako koce, kilimy. ale mają zajebiste koce piknikowe i chcemy sobie wymienić, bo my mamy taki, może nie najgorszy, ale nie taki ładny, taki z wzorkiem van Nie life'owym. najgorszy. My mamy koc, który kupujemy co sezon i my nawet go Tym razem żadnego jest, tak. nie praliśmy. On przed pierwszym praniem już jest do wyrzucenia. Nie warto prać, tylko trzeba po prostu kupować od nowa. One są tak mało trwałe. Być może, Chcemy zobaczyć, co tutaj w Iranie dają. może coś kupimy, może nie, zobaczymy ile kosztują, bo to jest najważniejsze. Zastanawialiśmy się, co to jest i to jest chyba pokrowiec na krzesło. Nawet nie chyba, na pewno. Cześć. Gdybyśmy nie mieli nowych krzeseł i nowych pokrowców, to bym sobie taki pokrowiec kupił. Że tutaj krzesła raczej to są takie stołki i tego typu najgorszego, co nie lubimy. A ja coś powiem. To jest wzór znany na całym świecie, Parsley. Tutaj się nazywa inaczej i on właśnie pochodzi z Iranu. Tutaj stworzyli ten wzór, który jest modny na całym świecie. Byliśmy za 30 zł koc 3x2. Bardzo ładny. Bardzo ładny. I za to, że trochę mówię po rosyjsku, dostałam podarek. Tak? Od tego gościa, co po rosyjsku tu rozmawialiśmy, Teraz bo się on był w zastanawiamy, Rosji tak. i na Ukrainie. Żeby zrobić sobie na przód z kedrą, tylko że nie mają takiej kedry, ja mam taki kawałek. Kupiłem kedrę, ale za dużą. I nie wchodzi w to. Chcę włożyć kabel elektryczny i teraz się zastanawiam, czy kabel elektryczny to jest to, czego szukam. Martwiliśmy się, że nie będzie krzesełek, kupowaliśmy, że tu w ogóle nic nie będzie, a tutaj jest bardzo dużo rzeczy, bo ogólnie Persowie, Irańczycy to są artyści. Oni tutaj tworzą cuda na kiju i widać, że mają taką smykałkę, taką nie wiem, genetycznie do tego. Oni tworzą i Iran jest znany na całym świecie przede wszystkim z rękodzieła. Nie chodzi tylko o dywany, perskie dywany, które są przepiękne, są tutaj takie wzory, że to po prostu wymiata, ale wszystko. Ciuchy, ubrania, szyją, te wszystkie, no zobaczcie sobie, co tutaj jest. Wszystko, co tylko chcecie. No, a tutaj są krzesełka właśnie. Jednak zmieniliśmy strapa, bo trapa już mieliśmy, znaczy jeszcze go mamy, więc będzie można użyć i tego, ale ściany zrobimy sobie z takiego bardziej ceratowego, bardziej takiego właśnie pod markizy, wodoodpornego materiału, jaśniejszego. Gostek miał taki materiał, taki jaki mieliśmy do tej pory, który się bardzo szybko przerwał, bo to jeszcze było w Bułgarii, Tak. gdzieś mocniej zawiał wiatr i było po trapie. Także teraz stawiamy na mocniejszy materiał, który jest trochę droższy, ale w dalszym Trochę ciągu... droższy. To jest 100 zł, 110 zł zapłacimy za tkaninę z kedrą.
Kedra będzie trochę inaczej wyglądała niż u nas. Plus do tego 3 mocowania do ziemi. Wszystko będzie obszyte. Za 110 zł taką ścianę, to jak ktoś wie, jakie są ceny karawaningowe, to myślę, że to jest między 500 a 1000 zł taka oryginalna ściana. A tutaj można by sobie zrobić cały przedsionek, moglibyśmy uszyć. Tylko cię go trzymać. To zmieścimy. Udało się. 110 Dobra. zł. Jedziemy na bazar jeszcze wydawać następne Jedziemy na bazar, miliony. żeby coś sobie kupić mniejszego, jakąś pamiątkę. Może znajdziemy Tak. coś dla naszych patronów, dla naszych rodzin, dla naszych znajomych. Jeśli chodzi o same wyposażenie kempingowe, to jest ono tutaj dosyć bogate. Może krzesełka nie są najlepszej jakości, ale są bardzo tanie, bo między 15 a 40 zł w przeliczeniu. Są wszystkie kosze piknikowe, tak jak widzieliście wcześniej, te pokrowce. Mają bardzo to rozbudowane. My jadąc do Iranu myśleliśmy, że będzie ciężko coś takiego kupić. Mówiłam. Tak? Mówiłaś. To nie będę się powtarzał. Dobra, jedziemy na bazar. Przyjeżdżając do Iranu, my byliśmy przygotowani na to, że będziemy robić zakupy w marketach, bo tak jesteśmy przyzwyczajeni. Bo tak jest szybciej, prościej, w jednym miejscu jest wszystko, bierze się koszyk i robi się zakupy. No i szukamy, a to nam potrzeba chleba, a to coś tam się skończyło. I Daniel mówi, on tu nie będzie robił zakupów. Ja mówię, dlaczego? Bo ten sklep jest za mały. Ja mówię, no ale innych nie ma. No jeździliśmy, szukaliśmy. Tak. Aż w końcu, jak przejechaliśmy połowę Iranu, zdaliśmy sobie z tego sprawę, że tutaj nie ma takich sklepów i zakupy się robi Tych na bazarze. małych, tak, to chodzi o to, że tam często jest coś przeterminowane. Jak próbowaliśmy, były próby tego, żeby robić zakupy w małych sklepach, to nam się to nie udawało. I Iran właśnie szybko zweryfikował. Tylko bazar, tylko tutaj możemy zaopatrzyć się wszystko w jednym miejscu. A przy okazji... Ale trzeba przejść kilka kilometrów. Tak, przy Nie okazji oszukujmy się. każdy bazar to jest także inne rękodzieło, każdy bazar to jest inna architektura, wchodzi o wnętrza, każdy bazar oferuje co innego tak naprawdę. I oprócz tego, że robimy coś, co jest konieczne, czyli zrobienie zakupów, to możemy jeszcze przy okazji pozwiedzać, zobaczyć lokalne produkty, popróbować tych rzeczy. tak. I Okazuje się, że to jest najtaniej. Tak, i powiemy wam szczerze, że w Iranie te bazary robią wrażenie, bo to jest tak dużo innych rzeczy niż w Polsce. Jest taki szok kulturowy Tak. na początku. Oni zupełnie co innego jedzą, mają inne przyprawy i wszystko jest takie inne niż na innych bazarach w innych państwach, w jakich byliśmy. A oprócz tego jest bardzo mało vlogerów, bo jak idziemy i tak vlogujemy, to głupieją po prostu. Jeszcze gorzej jak na ulicy. Wszędzie odradzają, żeby spróbować street foodu, bo może być różna choroba tutaj, ale my... Zobacz jak polewa, zobacz jak polewa burakę. Culture English. English. One. Ja będę próbował buraka, ale Dana takiego buraku nigdy nie widziała. Więc dzisiaj w kamperze na małej powierzchni trzeba będzie dużo zjeść pietruszki. Obawiam się, że to nie pomoże. O, potem miał porcję taką. Przysiedliśmy na wózku takim do transportu i zastanawiamy się, jak będzie bardzo rzadko wieczorem, ale zobaczymy, no musimy tego spróbować. To jest prawdziwy Iran. Oprócz restauracji, które są bardzo tanie, to za Ale to jest dobre. zapłaciliśmy 4 zł. To jest przysmak. Daj mi spróbować. Nagraj pana, jak się na nas patrzy. O, buraczek. Bardzo smaczny. To są ogólnie tragarze, oni tu wszystko wożą. To jest ich praca. No zwykły burak. Ale dobry jest. No jak burak. Gotowany burak. Daj spróbować bobu. Bób został posypany czymś zielonym Czymś zielonym i solą. i solą. Jest jakiś taki ciemny. No smakuje jak bób też. A nie wiem, czego my się spodziewaliśmy, że będzie inaczej to smakowało. Że burak nie będzie burakiem, a bób bobem. Także smacznego. Myślicie? Za posiedzenie na wózku. Teraz musimy ich nakamerować. Daj telefon, jeszcze zdjęcie zrobimy.
Niektóre atrakcje w podróży są wymagające, bo trzeba do nich wcześnie wstać, bo słońce będzie operować, ale to jest nasza umowa wewnętrzna między mną i Aldoną, że jak to zrobimy, to już możemy jechać na ciepłe wybrzeże. Więc zostawiamy Groszka na parkingu gdzieś tam i idziemy do atrakcji, którą zaplanowaliśmy na tak wczesną porę, bo jest chwilę przed 8. Główną rolę odgrywa słońce, łącznie z witrażami, w bardzo niepozornym meczecie, który z wierzchu nie jest najpiękniejszy w całym Iranie, ale w środku jest. Jest najczęściej fotografowanym i jest taki najbardziej znany na całym świecie. Mamy kamerę, bo i tak się na nas patrzy, jeszcze skąd. Hello. To, co Wszyscy. słyszycie najczęściej w Iranie, to jest Welcome to Iran albo Welcome to Shiraz. Teraz nam powiedział pan, który na parkingu, na którym zaparkowaliśmy, coś tam sobie sprzątał. So you can set the pink color with the pink tiling. Thank you. A to musisz być w fartuszku cała, tak? To jest czador. A ja jestem okej ubrany? Ty jesteś mężczyzną, tobie wszystko wolno. Thank you. Jak mnich będziesz wyglądać? Wejście oczywiście kosztuje 1 000 000 za osobę, czyli 10 zł. Dobra, już wiem, czego my tu przyszliśmy. Ogólnie to chyba ja tutaj nie bardzo jestem potrzebny, bo dziewczyny mają imprezę. Ubrała ją, bo teraz robię jej zdjęcia, ale powiem wam, że te kolory to robi tak duże wrażenie i niby to tylko są witraże, ale tutaj czuć ten orient. To wygląda tak, jak widzieliśmy w tych okularkach, w których wam mówiliśmy w Persepolis, że to wszystko nie było takie kamienne, takie brzydkie, tylko oni używali 1000 kolorów i tutaj te 1000 kolorów właśnie widać. Zobaczcie za mną, jak to wygląda jak z bajki. I to wszystko naturalnie, bez żadnych LEDów, światełek, migania, bez prądu. A jak mnie to cieszy, że ja nie muszę teraz tych zdjęć robić, tylko one się zajęły sobą i zobaczcie. Aldona już siedzi na dywanie. Laska cały czas robi zdjęcia, więc ja mogę sobie pochodzić, popatrzeć. The painter used metal oxide for this color. For example, for pink, he used gold. About 30 until 70 kilogram gold used for this color. Wow. For blue cobalt, copper, and yellow chrome. Nie, jest niesamowicie. To jest powód, dlaczego warto wstawać wcześniej, być pierwszym na niektórych atrakcjach, bo już w tej chwili jest następna grupa ludzi, kobiet. Chyba najbardziej kobiety się tym interesują. Ale zobaczcie, jak fajnie mi się twarz zmienia, jakbym na dyskotece był. Nie, sztos jest. Potem oni, żeby to chronić, to zasłaniają te witraże, te ramy i tutaj są takie specjalne lampy, które rozpalają i one też jakieś mają jakąś grę świateł, tak tłumaczyła nasza przewodniczka. Niekończąca się sesja. Z tego, co tłumaczył nam translator, to bardzo się Aldona im podoba jako kobieta i bardzo chętnie ją fotografuje. Thank you. Ale to dobrze, bo mi odeszła duża część pracy. Nie muszę stać, słuchać, że ten kosmyk źle ułożony, to prześcieradło mogłoby lepiej leżeć. Tak się dziewczyny zajmują sobą i to jest dobre. Jest jeszcze tutaj galeria,
Naprawdę Gostek ładne rzeczy robi. Ładne robi? No, to jest coś wspaniałego. Najbardziej podobają mi się te z piórek. Tak, bo robi taką sztukę na piórkach. No nie mamy miejsca na to, ani chęci wydawania na to pieniędzy, ale jest coś takiego. Ale jest piękne. Dobrze zrozumiałam, że to jest kość wielbłąda? Tak. No wszystkiego Prawdziwa? naturalnego używają. Nie, no po prostu sztos. Otoczeni byliśmy opieką przez całą długość pobytu. Chyba to właśnie wynikało z tego, co wam mówiłem, że Aldona im się bardzo spodobała, tym dziewczynom. Tak, oni w ogóle coś takiego mi powiedzieli, że zrobią dodatkowe zdjęcie do Be in Iran. To jest taki ogromny portal na Instagramie. Nie wiem, czy to jest prawda. Zobaczymy. I naprawdę warto, bo ja byłem sceptycznie nastawiony. Raz, że trzeba rano wstać, dwa, że to jak zwiedzanie jakiegoś kościoła, w tym przypadku meczetu. Ale rzeczywiście ja wam powiem tak. robi wrażenie. Ostatnio jak weszłam do kościoła, tak że miała łzy, świeczki w oczach przez jego piękno, to było wiele lat temu. To było w Barcelonie, w Sagradzie Familii. Jak ja tam weszłam i zobaczyłam piękno tego środka, to po prostu się rozpłakałam. I tu miałam identyczną sytuację, a przez wiele, wiele lat byłam w wielu kościołach. Jeszcze chwilę byś tam spędziła czasu i byś się nawróciła, tak? I żaden na mnie nie wywarł takiego wrażenia. Po prostu coś przepięknego. I raczej tam o modlitwie to nie ma za bardzo mowy, dlatego że dużo było ludzi jak na taki dzień poza sezonem. Natomiast zapomniałam zupełnie o tym, o czym myślałam wczoraj przed pójściem spać. Myślałam o tym, że muszę rano wstać, że zdążę, żeby była ta gra świateł. Kurczę, żeby było to słońce. Dzięki tym paniom, które nas tam oprowadzały, robiły zdjęcia, zapomniałam o bardzo ważnej rzeczy, ale myślę, że warto jest o niej powiedzieć, dlatego że miesiąc temu był tutaj zamach. Zginęło 18 osób. Po prostu wjechali jacyś ludzie i zestrzelili modlących się ludzi. Tak. Ja o tym wczoraj intensywnie myślałam. Czy cię nie zastrzelał? Że jak ja sobie w ogóle tak dam radę z tym, że taka sytuacja miała miejsce. Ale jak na zamach miesiąc temu, to nie widać jakiejś wzmożonej ochrony. Nie ma tutaj strażników, nie ma nic, więc no. To są takie sytuacje, w ogóle te ataki terrorystyczne, ale że to jest na pewno konkretnie ten meczet? No, ale warto przyjechać, nie myśleć o tym. Nie psujmy całego efektu. To może się zdarzyć wszędzie i to się zdarza wszędzie na całym świecie, niestety. Zgodnie z umową jedziemy się wygrzewać na wybrzeże. Jeszcze dwa słowa na temat miejsca, gdzie spaliśmy, bo znaleźliśmy je całkowicie przypadkiem, nie mogąc dojechać w tamtą stronę, bo tam był jakiś parking na aplikacji zaznaczony. Tak, płatny, bo jednak tutaj wskazane jest, żeby być na takim parkingu strzeżonym. Ale my się nie przejmując, straszą cały czas. Wjechaliśmy sobie na taki też parking, to jest po prostu parking dla mieszkańców. I właśnie też o tym chcemy wam powiedzieć, że jak będziecie mieli duży zestaw, duży samochód, to raczej się nie pchajcie na to miejsce, które jest na naszej mapie, bo tak jak widzicie, tutaj się jedzie na lusterka, ale śpi się dosłownie 100 metrów od atrakcji, co jest też dużym plusem. To znaczy od różowego meczetu, bo atrakcji jest tutaj dużo więcej. Niestety jesteśmy w Iranie tak długo, że nie możemy być aż tak długo, jakbyśmy chcieli w Shiraz. No nie będziemy przedłużać. Celem są Indie, nie Iran.